początek bardzo nietypowo, ponieważ w trasie, ale również bez cięć, więc wszelkie zająknięcia, myślenia, mlaskania nie będą wycinane. Tytuł wideo jest dosyć taki przerażający, ale w zasadzie taki powinien być, bo będę mówił o rzeczach niekoniecznie przyjemnych. Ciemna strona State of Survival, czy ciemna strona ogólnie gier mobilnych, które są ukierunkowane na mikropłatności, które nazwę mikro mają raczej przez przypadek, bo jak policzy się te kwoty w odniesieniu do roku, 2, 5, tyle ile gramy w swoje gry, obojętnie czy to jest State of Survival, Lords Mobile, Honkai, Hero Wars, czy jakiekolwiek inne gry, które są ukierunkowane właśnie na mikropłatności. A jako, że jestem ambasadorem AppGallery i namawiam Was, żebyście przeszli do AppGallery i wydawali pieniądze na pakiety w Huawei zamiast w Google, bo jest taniej, to czuję na sobie takie pewne zobowiązanie co do społeczności, którą tworzymy, czy to na Discordzie, czy to na Facebooku, czy to na prywatnych rozmowach na Messengerze, kiedy pytacie mnie o różne rzeczy. To sama ta jakby nagroda, którą dostaję od Huawei, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, która jest dla mnie ważniejsza, to są te więzi, które tworzymy. W swojej historii z AppGallery, w swojej historii ze State of Survival w Stanach 131, później 106, 101, 110, ale też miałem konta w mniejszych stanach, w nowszych, może w ten sposób, gdzie pracowałem zachęcając graczy właśnie do migracji konta do AppGallery i tam wydawania pieniędzy, żeby mieć taniej i więcej. Wiadomo o co chodzi. Ja nikomu do portfela nie zaglądam, ale nie lubię bezsensownie trwonić pieniędzy. Jeżeli coś może kosztować 13 zł, to po co kupować to za 29 zł, skoro to jest dokładnie to samo. No ale miałem mówić o ciemnej stronie. Ciemna strona jest taka, że przez te 4 lata, 3,5 roku w zasadzie, jak mamy być konkretni, będziemy wyliczać miesiące, pracy z AppGallery byłem świadkiem wielu różnych sytuacji, niekoniecznie pozytywnych. Było oczywiście wielu ludzi, którzy się cieszyli, że mogą kupować taniej pakiety, więc się szybciej wzmocnili, albo oszczędzają, albo wydają tyle samo, ale mają 2 razy więcej. Niestety spotkałem się też z takimi sytuacjami, gdzie to, że te pakiety były tańsze, ludzi przerosło. Co to znaczy? Znam ludzi, którzy zaciągali kredyty, żeby kupić sobie pakiet, skórkę marszu, skórkę kwatery głównej, wygrać jakieś wydarzenie. Znam ludzi, którzy rozstali się z żoną i powodem tego były właśnie finanse zostawiane w State of Survival akurat w tej grze. Później ta osoba odeszła z gry. Mam nadzieję, że dlatego, żeby ratować swoje małżeństwo. Nie wiem jak to się skończyło, bo osoba całkowicie jakby odcięła się od wszystkich, z którymi wcześniej rozmawiała. Ale mam nadzieję, że jest ok. Nie jest to problem samej gry State of Survival. Jest to problem wszystkich gier z mikropłatnościami, więc tak naprawdę rozwiązanie typu usuń grę nie jest do końca dobrym rozwiązaniem, bo jeżeli ktoś usunie State of Survival, a pójdzie w inną grę, obojętnie czy to będzie budowanie domków, kupowanie ubrań dla jakichś tam lalek, czy cokolwiek, co jest ukierunkowane na mikropłatności, to jeżeli ktoś ma problem z tym, problem z zaakceptowaniem, że nie wiem,
nie ma tylu pieniędzy, nie może sobie na coś pozwolić, albo musi poczekać miesiąc, dwa, kiedy będzie miał dodatkowe środki. Ja zawsze mówiłem, że wydawanie w grach jest spoko, o ile nie ranisz siebie ani swojej rodziny. To znaczy, jeżeli z jakiegoś powodu twoje wydawanie w grze miałoby się odbić na tym, że nie wiem, nie kupisz żonie nowej sukienki, nie polecicie na takie wakacje, tylko na gorsze, albo jeszcze gorzej, nie zapłacisz jakiegoś rachunku. Miałem taką sytuację, że facet wydawał pieniądze w grze, a później żalił się, że mu tam prąd odcięli. Są ludzie, których to po prostu przerosło i chciałbym was ostrzec, jeżeli macie jakieś, nie wiem, problemy z panowaniem nad tym, czy sobie kupić, nie wiem, pizzę albo pakiet w grze, no to jakby odpowiedź jest jedna, tak? To są tylko piksele, to jest tylko gra. Jak kiedyś ona się skończy, to nic wam za to nie przybędzie. Moc gracza można też wyzerować bardzo szybko, obojętnie czy jesteś spenderem małym czy większym. Zawsze trafi się ktoś większy. A jeżeli w jakiś sposób ma to działać negatywnie na ciebie, na twoją rodzinę, na twoich bliskich, to coś trzeba z tym zrobić. Kupowanie pakietów w grach jest jak uzależnienie od hazardu albo, nie wiem, alkoholu. Są ludzie, którzy nie potrafią powiedzieć nie kolejnemu pakietowi, a jak zauważyliście, tych pakietów jest napaćkane codziennie nowe, codziennie więcej, codziennie nowe piksele się pojawiają i ciężko jest za tym nadążyć. Nie chciałbym, mimo całej jakby pracy w tym kierunku, żeby ludzie kupowali pakiety w AppGalery, nie chciałbym, żeby kiedykolwiek stało się to przyczyną jakiejś tragedii życiowej, typu, że nie wiem, ktoś nie zapłaci raty za mieszkanie, ktoś nie zapłaci czynszu, albo nie wiem, za internet, za prąd. Pieniądze z Huawei, te, które dostaję jako ambasador, starczają na pizzę w miesiącu albo na 8, w zależności na ile plasterków sobie ją pokroicie. Więc na pewno nie są warte słyszenia tragedii życiowych, no bo tak to trzeba nazwać. Jeżeli ktoś przewartościowuje grę, obojętnie czy jest to State of Survival, czy Honkai, czy cokolwiek innego, Lords Mobile, to przeprowadziłem takich rozmów chyba z 5, gdzie ludzie, nie tylko faceci, mają z tym problem. To ciekawe, aczkolwiek w znakomitej większości. Ludzie sami się przyznawali, że muszą coś zrobić i albo skończą grę, albo to się źle skończy, bo nie potrafią zapanować nad tym. Jeżeli wy macie jakiś problem, to jestem na Discordzie, jestem na Facebooku, możemy pogadać. Na pewno z mojej strony nie spotka was żadna krytyka, bo niby z jakiej paki miałbym was oceniać. Mogę spróbować pomóc. Wyjaśnić, że nie potrzebujecie kolejnej skórki marszu, ramki, nie wiem, kolejnego poziomu kolekcjonera. Nie jest to potrzebne do szczęścia i na pewno nie powinno być przyczyną jakiegoś rozłamu w rodzinie albo coś w tym stylu. Nie wiem, co tutaj jeszcze można dodać. Nie jest to przyjemny temat do rozmowy. Wolałbym porozmawiać o czymś ciekawym, zrobić takiego live'a i pogadać z wami, aczkolwiek możliwości techniczne mnie trochę ograniczają, nie potrafię tego zrobić. Tak, żebyśmy mogli prowadzić jakąś dyskusję na jakikolwiek temat związany ze State of Survival albo ogólnie z grami mobilnymi, bo siedzę nie tylko w tej grze z racji tego, że jestem w Huawei, to ogrywam różne gry, sprawdzając, czy ona mi odpowiada, czy chciałbym dłużej w niej posiedzieć. Ale wracając jeszcze do tego głównego tematu, to myślę,
miałby jakieś, nie wiem, nieprzyjemności związane z nadmiernym wydawaniem, to jednym z takich wejść propozycji można by było nałożyć na siebie jakieś limity. Ja mam limity, kupuję raz w miesiącu i koniec. Jeżeli nie starczy do kolejnego miesiąca, to nie kupuję. Gra ma sprawiać radość, a nie być przyczyną jakichś rozłamów albo, nie wiem, nieszczęść. No dobra, to, że ktoś na przykład, nie wiem, w pracy zamiast pracować, to idzie do toalety i gra Azurtane Heist czy coś innego, to jestem jeszcze w stanie zrozumieć, bo nie wpływa to bezpośrednio na jakieś tam relacje międzyludzkie. Po prostu jesteś trochę słabszym pracownikiem. Z drugiej strony, jak wyrabiasz swoje normy, no to chyba okej. Bardziej mi chodziło o te relacje takie rodzinne. Nigdy nie chciałbym słyszeć takich historii, że ktoś wydał, powiedzmy, żeby tutaj już ci, którzy mnie znają, nie próbowali się domyślać, o kogo może chodzić. Powiedzmy, że ktoś wydał tam 50 000 euro w miesiąc. To nie są wygórowane kwoty, są gracze, którzy wydają znacznie więcej. Ale miałem w jednym z pierwszych państw takiego gracza, który wydał 50 000 euro, po czym się załamał i tyle go w grze było. Przestał odpisywać na wiadomości na WhatsAppie, na wiadomości na Discordzie, więc coś tam się stało. Nie wołał o pomoc tym kupowaniem pakietów, tylko raczej, nie wiem, może chciał zwrócić na siebie uwagę. Ciężko powiedzieć, co tam było, bo nie była to zbyt otwarta osoba. Znam faceta, który jak tylko przyszedł zwrot z podatku, to walił w pakiety. Tylko dlatego to był początek gry. Tam wszyscy jaraliśmy się, nie wiem, większymi obrażeniami w pułapce kreatora, albo że komuś udało się przy pełnym rajdzie zbić demona 3. poziomu. No tak były takie czasy, kiedy to było osiągnięcie, no teraz jakby nie jest. Facet nie pracował, bo był chory, trochę niepełnosprawny, ale jak przychodził ten 10, to było widać, że ładuje pakiety. Przyszedł zwrot z podatku i wtedy facet zaszalał. Jak się tam później zwierzał, no to przerosło go to całkowicie. Chwilę później zrezygnował z gry i teraz też w sumie nie było z nim takiego kontaktu. On uciął ten kontakt dosyć gwałtownie i mocno, więc ciężko mi jakoś tam wróżyć, co się stało. Mam nadzieję, że wszystko jest ok, że po prostu stwierdził, że nie, to nie jest dla mnie, nie potrafię nad tym panować i po prostu gwałtownie odciął się od problemu. Nie wiem, czemu jest tak lata. Mam nadzieję, że z wami tak nie jest. Zawsze mówiłem, że gracze free to play, tacy prawdziwi, nie tacy jak ja, czyli tacy, którzy nie kupili drugiego budowniczego, to są najwięksi zwycięzcy tej gry. Bo jak nam się ta gra znudzi, po roku, po 2, po 5, po 10 latach, to nie ma znaczenia po jakim okresie czasu, to ci gracze free to play nic nie stracą, oprócz czasu, który w sumie wszyscy tracimy, więc w tej materii jesteśmy równi. Ci, którzy wydają, no to tracą w jakiś sposób pieniądze, które w cudzysłowie wszyscy mówią, że inwestują w konto. No ta inwestycja się nie zwróci, ale to jest taki mały szczegół. Aczkolwiek z drugiej strony, o ile nikogo to nie rani, nikogo to nie smuci, te wydatki są takie, że w sumie nie ma znaczenia, czy ktoś wyda te pieniądze, czy nie wyda, bo i takie ma i jakby nikogo tym nie zrani w żaden sposób, no to spoko, o to chodzi. Gra ma przynosić radość i jak ktoś ma radość z kupowania pakietów, to powinien to robić, o ile ma nad tym kontrolę.
gier mobilnych. To jest o tyle śmieszna sytuacja, że kupując grę na PC-ta, na PlayStation, Xboxa, Nintendo czy tam cokolwiek innego, wydajesz, nie wiem, 200 zł i masz grę, w którą możesz sobie pograć. Ewentualnie kupujesz jakiegoś tam pasa, żeby grać ze znajomymi online. Ale jakby to są wszystkie twoje wydatki. 200 czy tam 500 zł rocznie na pasa, 200 zł na grę, albo grasz w gry, które masz z tego Battle Passa, PlayStation Plusa czy Xbox, coś tam, co udostępnia Microsoft. W przypadku gier mobilnych, gry mobilne zazwyczaj są darmowe, ale nie ma górnej granicy wydatków. Ktoś wydał 100 zł, ktoś wydał 1000, ktoś wydał 100 000, a pewnie nie jest to najwyższa wartość, jaką ktoś wydał w State of Survival tutaj z Polski. Może nawet to nie jest najwyższa wartość w roku. W tym roku, a jest lipiec. Także podsumowując to moje gadanie, nie wiem jak to się nagra, bo nigdy nie gadałem do telefonu i jadąc samochodem, mając przyczepiony telefon na szybie i widzę jak to wszystko drga na naszych pięknych polskich drogach. Nawet nie wiem jak nagra się dźwięk, bo auto, którym jadę, ma już swoje lata, pewnie jest starsze niż część widowni, która ogląda to wideo. Na pewno jest pełnoletnie, prawie dwukrotnie, więc nie jest też ciche, ale jest niezawodne, dlatego ciężko mi się z nim rozstać i go zamienić. Także kończąc, podsumowując, uważajcie na siebie, kontrolujcie swoje wydatki, nie bądźcie jakąś statystyką, smutną statystyką graczy, którzy pogrążyli się w grze i gra ich po prostu przerosła. Bawcie się grą, obojętnie czy jest to State of Survival, czy jakakolwiek inna gra z mikropłatnościami. Teraz chyba każda gra jest z mikropłatnościami. Jak nie pakiety, to jakieś DLC do kupienia, więc wszędzie te mikropłatności jakby występują. W każdym bądź razie cieszę się, że mogłem tutaj sobie pogadać z Wami, ostrzec Was, bo mimo tego, że ktoś mógłby powiedzieć: ej Wal, ale Ty w sumie zarabiasz na tym, że ktoś kupuje pakiety, to tak jak wspomniałem na samym początku, tworzymy bardziej lub mniej zżytą społeczność tu lub tam lub jeszcze gdzie indziej i zawsze mocno przeżywam, jak ktoś odchodzi z gry, zwłaszcza jeżeli jest to osoba, z którą dużo piszę, dużo rozmawiam albo wyjaśniam w prywatnych wiadomościach pewne rzeczy, których nie wyjaśniam na filmikach, albo później pojawia się filmik właśnie z tym wyjaśnieniem, bo ktoś sobie zażyczył, poprosił o pomoc i stwierdziłem, że to w sumie jest taki temat, który mógłby pomóc większej rzeszy odbiorców. Nie chciałbym, żebyście właśnie stanęli się taką smutną statystyką graczy, którzy odeszli z jakichś pobudek finansowych. Jeżeli ludzie odchodzą z gry, bo gra im nie odpowiada, albo nie wiem, zostali spaleni i teraz są smutni, to jest jakby inna rzecz. Ale jeżeli ktoś odchodzi, bo mu się rodzina sypie, albo bo musi, nie wiem, ukrywać coś przed kimś, albo zaciągać jakieś kredyty, żeby kupić pakiet, to nie róbcie tego. Bądźcie słabszymi graczami bez tych 2% z ramki, czy bez tego 8% boosta do prędkości marszu, kiedy atakujecie zakażonych, ale bądźcie z nami jako gracze, którzy cieszą się grą i nie mają z tego powodu problemów. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, że jesteście tutaj ze mną i tworzymy tą małą polską społeczność State of Survival. Trzymajcie się. Cześć.